W Tykocinie słowo pożydowskie to znaczy mienie niczyje, mienie opuszczone, którym można zarządzać, które można sobie wziąć, z którym nie wiąże się żadna historia, z którym nie wiąże się żadna historia ludzka. To są takie martwe obiekty. To mogą być domy, to mogą być place, to może być synagoga, to mogą być przedmioty jakieś. I prawdę mówiąc, to było dla mnie coś takiego intrygującego niesłychanie, bo ja we wczesnym dzieciństwie już spotykałam się no właśnie na przykład wnętrza domów. To było coś takiego, co mnie intrygowało, a ponieważ to były takie czasy, lata 50., kiedy było w Tykocinie bardzo dużo dzieci, miałam dużo koleżanek na placu Czarnieckiego i niektóre domy tutaj wydawały mi się inne, właśnie te domy, gdzie mieszkały te koleżanki, z którymi bawiłam się, które odwiedzałam często w ich domach. Nikt nic nie mówił o tym, że to były domy kiedyś zamieszkałe przez innych ludzi, zupełnie. Ale ja to bardzo, może właśnie dlatego, że byłam takim wrażliwym dość dzieckiem, odczuwałam te przestrzenie jako coś takiego intrygującego i ciekawego. I one jakoś do mnie przemawiały. Na przykład u jednej koleżanki przy placu Czarnieckiego wchodziło się do domu z takiej jakiejś dziwnej, dużej przybudówki, gdzie były drewniane podłogi i nic nie stało. Było całkiem puste to pomieszczenie. Myśmy się tam bawiły, nikt nam nie przeszkadzał, ale dlaczego, tak sobie jakoś zadawałam pytanie, dlaczego ono jest puste, dlaczego tu nie ma żadnych mebli. Potem z tego pomieszczenia wchodziło się po schodkach dopiero do kuchni i z kuchni do pokoiku, w którym stała taka bardzo niezwykła, piękna, przepiękna serwantka, czyli taki mebel pokojowy, w którym znajdowały się jakieś naczynia, była przeszklona, szyby były takie kryształowe jakby. I to robiło na mnie niesamowite wrażenie. I dopiero po latach, już kiedy byłam dorosła, to zdałam sobie sprawę, że to przecież jest mebel żydowski, że tych ludzi nie było stać na posiadanie takiego mebla. Poza tym on był no, wybitnie z innej epoki. I nikt w Tykocinie nie mówił wtedy o Żydach, że tu kiedyś mieszkali Żydzi, synagoga była w ruinie, w ogóle była nieremontowana. I dopiero o Żydach w Tykocinie zaczęło się mówić w momencie, kiedy zaczął się remont synagogi. I potem, kiedy w 1976 roku już ta synagoga stała się muzeum, stała się obiektem muzealnym, no to wtedy przyjechali jacyś młodzi ludzie, którzy tam gromadzono jakieś przedmioty, wyposażenie do synagogi i zaczęło się mówić wtedy w ogóle o Żydach, o kulturze żydowskiej, ale to nie było mowy o Żydach tykocińskich, tylko Żydach jako takich, że właśnie co było w synagodze kiedyś, że była Aron HaKodesh, że była Bima i zaczęło się mówić o judaizmie w ogóle. Natomiast ja się na każdym kroku z tym po żydowskie się spotykałam w zasadzie. Tutaj po sąsiedzku mieszkała koleżanka, z którą bawiłam się na co dzień i chodziłam do szkoły też. I jej rodzina mieszkała w połowie domu. I
tam był taki niesamowity mebel. To był kredens, który zajmował jedną całą ścianę z lustrem, z pięknymi szufladami, pięknie rzeźbiony. I to też nie był mebel należący do tej rodziny. Właśnie też mnie to intrygowało, nie z tej ziemi. Natomiast druga strona domu była zupełnie pusta, zupełnie opuszczona. I w Tykocinie było takie słowo pustki. To znaczy część domu, w którym nic nie było. W którym nic nie było, były gołe ściany, nie było podłóg, podłogi były zerwane. I to słowo wypowiadało się z takim niepokojem i trochę grozą, prawdę mówiąc. Takie pustki budziły taki niepokój, zwłaszcza u dzieci. I myśmy tam zaglądały do tych pustek, ale zaraz cofałyśmy się, to znaczy nie penetrowałyśmy ich. To tak odsuwało po prostu, odsuwało od wnętrza. To wnętrze czymś emanowało niezwykłym, takim groźnym. I dopiero po latach dowiedziałam się, że w tym domu, właśnie w tej części domu mieszkała żydowska rodzina Osipowiczów, którzy zostali zamordowani w lipcu 1941 roku w nocy. No nie mówiło się, że przez nieznanych sprawców. To było jeszcze wtedy, kiedy po wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej Niemcy w zasadzie przyjeżdżali tu tylko, no, żeby sprawdzić, co się dzieje. Nie było władzy niemieckiej. I tego mordu na 5-osobowej rodzinie Osipowiczów dokonali, jak to powiedział mi jeden pan w Tykocinie, 3 Polaków i 1 Ruski. Nazwiska tych Polaków są znane. On mi powiedział, kto to zrobił. I potem jeszcze w dzieciństwie też słyszałam takie jedno nazwisko. Natomiast zrozumiałam, dlaczego są tam te pustki, były wówczas. Ponieważ to było bardzo brutalne morderstwo. Prawdopodobnie były tam ślady krwi i po prostu nikt tam nie chciał mieszkać, dopóki nie będzie to gruntownie wyremontowane. Ale to odnosiło się też do innych niezamieszkałych domów? Czy tylko te pustki były w tym domu? To znaczy słowo pustki to było używane w innych też domach tykocińskich, ale zawsze wiązało się to z takim właśnie z czymś dziwnym, budziło taki dziwny niepokój. Natomiast no w tym wypadku to było ewidentnie właśnie związane z tym wydarzeniem, to słowo. I zrozumiałam, że dlaczego są tam te pustki. A czy w Tykocinie się mówi, że coś jest, albo mówiło, że coś jest żydowskie właśnie, albo pożydowskie? Tak, tak. No w Tykocinie tak, było takie określenie, używało się tego w odniesieniu do budynków przeważnie, albo placów. No, też słyszałam taką opowieść, że zaraz po wojnie na targu w Tykocinie kobiety sprzedawały nasiona i te nasiona odmierzały takimi naczynkami srebrnymi i to były chyba te takie żydowskie kubeczki kiduszowe czy coś. Tak, właśnie. Pożydowskie. No i no tak się mówiło. Po zagładzie Żydów pół Tykocina, a może i więcej, opustoszało kompletnie. I trudno to sobie wyobrazić, jak to wyglądało, że nagle domy z całym wyposażeniem, całe obejścia z inwentarzem
zostały bez właścicieli. I Niemcy na początku zabraniali w ogóle Polakom zbliżać się do tego mienia. Była grupa Polaków, to się nazywało Polska Policja, młodych chłopaków, którzy po prostu no, z ramienia władzy niemieckiej pilnowali tego mienia. Nie wiem, czy byli uzbrojeni. W każdym razie mieli za zadanie pilnować tego mienia i jeśli ktoś cokolwiek stamtąd wziął, to aresztować go natychmiast i tak się raz stało. Tak się raz stało, że jacyś dwaj ludzie wykradli pierzyny z jednego domu. Potem oni twierdzili, że tłumaczyli się, że to nie były, że oni zostali wysłani tam przez Lejzora Olsztajna, ukrywającego się Żyda, żeby przyniósł z tego domu właśnie mu coś do nakrycia. Oni zostali zgładzeni przez Niemców. Zostali zabici. Więc to nie były przelewki. Poza tym znam też taką historię, że jedna pani, staruszka, wzięła sobie chustkę z jednego domu żydowskiego i Niemcy ją rozstrzelali na mogiłkach. Więc Niemcy na początku tego bardzo pilnowali i dopóki to mienie nie zostało zinwentaryzowane, posegregowane, cenniejsze rzeczy trafiły podobno do synagogi, cenne też rzeczy do Amtskomisariatu i tam był taki wielki magazyn właśnie z żydowskimi przedmiotami z domów żydowskich i ta polska policja też tego pilnowała. No i tam Polacy, dzieci nawet przychodziły, żeby coś sobie wziąć, to znaczy usiłowały. Jakaś pani opowiadała mi, że była dzieckiem, nie miała butów i poszła tam, żeby sobie wziąć buciki. I została po prostu pobita pejczem przez właśnie polskiego żandarma. Natomiast jeśli chodzi o na przykład nieruchomości, o domy, to Polacy mogli się zwrócić do władzy niemieckiej, trzeba było pojechać do Łomży i uzyskać pozwolenie na zajęcie domu żydowskiego. No i tak też się stało. Myślę, że tu po sąsiedzku też jeszcze w czasie wojny osiedlili się Polacy. No, znane są takie przypadki w Tykocinie właśnie, gdzie w 1942 roku Polacy mogli osiedlić się w pożydowskim domu, mogli też pracować, przejąć na przykład opuszczony wiatrak, bo Niemcom zależało na tym, żeby te zakłady żydowskie nadal funkcjonowały, no żeby miasto funkcjonowało, więc a było w Tykocinie dużo wiatraków żydowskich i taki właśnie wiatrak Całkowy Łogi został przekazany przez Niemcom polskiemu właścicielowi, który w tym wiatraku mył zboże jeszcze w czasach powojennych bardzo, bardzo długo. Więc tak to było. Natomiast jeśli chodzi już o czasy powojenne, to przejęła to gmina i gmina dysponowała tymi domami i rozdzielała. No niestety było to w bardzo takiej nerwowej atmosferze wszystko przebiegało.
ponieważ był taki ogromny pęd do mieszkań. Ludzie nie mieli mieszkań, zwłaszcza młode jakieś małżeństwa. I była jakaś taka konkurencja, kto zdobędzie lepsze mieszkanie pożydowskie. Tych domów niekiedy pilnowała milicja obywatelska nawet, one były pozamykane, ale dochodziło tam do jakichś takich scen zajmowania na dziko, potem odbywały się eksmisje. Także mieszkańcy Tykocina no, bardzo tak chętnie zajmowali te domy i było takie wielkie zapotrzebowanie właśnie na te domy żydowskie. No tu mogę też powiedzieć coś o łaźni żydowskiej jeszcze, która ocalała, nie została rozebrana na cegłę w czasie wojny, bo Niemcy też jakieś obiekty murowane sprzedawali Polakom na cegłę, tak jak na przykład kramnice przy synagodze. I ta łaźnia funkcjonowała, zdaje się, jeszcze po wojnie, nawet korzystali z niej funkcjonariusze milicji obywatelskiej, których było tu w Tykocinie na posterunku sporo. I był doktor Bolesław Januszewicz, świetny lekarz tykociński, który był jednocześnie radnym. No i właśnie mu zależało, żeby ta łaźnia funkcjonowała, ta dawna łaźnia żydowska, żeby funkcjonowała. No i ona rzeczywiście funkcjonowała, ale do czasu w końcu została rozebrana i nie ma po niej niestety śladu, a był to bardzo, bardzo duży budynek nad Narwią, właśnie ciekawie usytuowany. Tykocin przed wojną słynął podobno właśnie ze świetnych szewców, z zakładów szewskich, które były w większości żydowskie, ale byli też szewcy Polacy. Z tym, że Żydzi mieli taki zakład, to była rodzina o nazwisku Zak, i to był duży zakład, świetnie prosperujący. To był zakład szewsko-kaletniczy, czyli tam wyrabiano nie tylko buty, ale wszelkie jakieś akcesoria skórzane, torby, torebki, pasy. I to było tam prawdopodobnie też sprzedawane, był tam sklep. No, warsztat był na pewno świetnie wyposażony, również w maszyny. To nie była taka praca siedząca przy stołeczku, że szef siedział przy stołeczku i tam klepał młotkiem, tylko były tam maszyny profesjonalne. I po zagładzie Żydów, no cóż, szewcy Polacy wzięli sobie te maszyny. To już było prawdopodobnie po wojnie, być może. Niemcy już nie pilnowali tego. I był taki przypadek, że jeden z szewców właśnie, ojciec i syn, wzięli sobie te maszyny i po wojnie doniosło się to do Urzędu Bezpieczeństwa. To bardzo dziwna sprawa jest. Dlaczego Urząd Bezpieczeństwa interesował się mieniem pożydowskim? To znaczy, ja wiem z Sefer Tiktin, że Żydzi, którzy ocaleli, byli w Tykocinie w bardzo złej sytuacji, bo często ich domy były zajęte, nowi właściciele nie bardzo chcieli się wyprowadzić, niezbyt dobrze ich traktowali. Żydzi czuli się no tak zaszczuci, prawdę mówiąc, w Tykocinie. I zdarzało się, że donosili o czymś, co Polacy zrobili z mieniem właśnie pożydowskim, że coś ukradli, co było żydowskie. No i ci szewcy, właśnie ojciec i syn, zostali wywiezieni w 1944 roku na Syberię. Tak słyszałam od
od szewców tykocińskich parę lat temu, od jednego szewca. To się skończyło tragicznie, bo ten starszy ojciec zmarł tam na Syberii, nie przeżył. Natomiast syn wrócił. No i ja widziałam jeszcze tę maszynę u niego w kuchni. On dalej jej używał. No i właśnie ja go pytałam, co się działo, bo on mieszkał niedaleko synagogi, co się działo tutaj w czasie wojny. On powiedział, że całe wyposażenie synagogi było wyrzucone, że po ulicy dzieci bawiły się w ten sposób, że rozwijały jakieś takie zwoje, mówi skórzane takie zwoje, na których było coś napisane. Ale te zwoje były z takiej bardzo delikatnej, dobrej skóry, no i on sobie wziął kawałek takiego zwoja i no, wykrawał z nich takie wkładki do butów właśnie na tych maszynach. No i te wkładki mi podarował, takie dwie, które potem ja przekazałam do Muzeum Polin. No, jeśli chodzi o warsztaty w ogóle, na przykład piekarnie czy jakieś olejarnie, to one funkcjonowały nadal po wojnie, tak jak przed wojną. Ja chodziłam do piekarni przy ulicy Świerczewskiego i to była piekarnia jeszcze przedwojenna. Tam cały Tykocin zaopatrywał się w chleb. Co więcej, była taka bardzo ciekawa sprawa, to była chyba może jeszcze tradycja przedwojenna, że w momencie, kiedy chleb się upiekł w piekarni, a był jeszcze gorący, a piec był jeszcze gorący, rozgrzany, wtedy z okolicy schodziły się gospodynie, każda szybko wyrabiała jakieś ciasto, jakieś ciastka albo bułeczki i po prostu piekarze pozwalali tym kobietom wstawiać. One miały to na takich blachach, to się nazywało w blasze. Wstawiały do tego gorącego pieca i tam sobie po prostu się te ich wyroby piekły. I ja chodziłam z mamą tam też, właśnie do takiej pożydowskiej piekarni. Od tyłu mama z taką wielką blachą z ciasteczkami, przykrytymi ściereczką, no i tam się to wypiekało. Natomiast do mnie to dotarło, że to jest piekarnia przecież żydowska, pożydowska. Do mnie dotarło to też z czasem dopiero. Wtedy sobie tego jakoś tak nie uświadamiałam. No, olejarnie też działały bardzo długo. Taka olejarnia na Kaczorowie właśnie była, która była prowadzona jeszcze przez Polaków właśnie. Ale niestety no, usiłowałam dowiedzieć się czegoś o poprzednich właścicielach. To dowiedziałam się tylko tyle, że zachowały się gdzieś tam w stodole jakieś książeczki końskie, tak zwane paszporty końskie, jak to powiedział właśnie właściciel. Czyli to wskazywałoby na to, że ten właściciel przedwojennej olejarni nie tylko cisnął olej, ale również zajmował się handlem końmi. I że z tych książeczek, z tych paszportów wynikało, że one były, te konie były dostarczane do Wojska Polskiego. No, że były tam również jakieś listy z Ameryki, no ale wszystko to z czasem zostało zniszczone i usunięte. No i wielka szkoda, że tak się stało. Natomiast chciałam jeszcze powiedzieć taką niezwykłą rzecz, która mnie zastanowiła. Mianowicie bardzo często chodzę do mieszkańców Tykocina, zwłaszcza starszych, rozmawiam z nimi, nagrywam wywiady i często pytam ich o zdjęcia, czy mają jakieś albumy ze zdjęciami, czy stare zdjęcia. I jedna pani powiedziała mi tak: proszę panią, ja miałam dużo zdjęć, ale zdjęcia powyrzucałam, zniszczyłam. Ja mówię, dlaczego?
bo nie chciałam, żeby one się walały w błocie. O co chodzi? Ona widziała po zagładzie Żydów, jak mienie wszystkie przedmioty domowe, jak były niszczone. Widziała prawdopodobnie zdjęcia, które się walały w błocie. Zdjęcia z albumów żydowskich. I prawdopodobnie to zrobiło na niej jakieś wielkie wrażenie. I właśnie zrozumiałam, dlaczego niektórzy ludzie w Tykocinie mówią, że nie mają w ogóle zdjęć, że mieliśmy. Ktoś powiedział, że schował wszystkie zdjęcia, wrzucił do worka i spalił. No dlaczego? No i to, co ona powiedziała, to jakoś tak dało mi do myślenia, że ci ludzie w Tykocinie musieli to wszystko widzieć, ale z drugiej strony, dlaczego nikt się tym nie zaopiekował? Pytanie, dlaczego nikt tego nie zbierał? No to były takie czasy, to było po wojnie, nie było żadnych instytucji, nie było muzeum, nie było, nie wiem. No ale no jak to możliwe, że tak było, że te wszystkie przedmioty domowe cenne dla właścicieli i też świadkowie jakiejś historii tych domów i historii ludzi. Bo ona mówiła o swoich zdjęciach. Ona mówiła o jej zdjęciach, tak, że ona nie chciała, żeby one się walały w błocie. I ja muszę jeszcze zapytać jej, jeszcze raz ten temat poruszyć, żeby ona mi opowiedziała więcej. Ale tak to było. Tak to było. Cenne przedmioty zabierali Niemcy, gromadzili gdzieś tam. Część zabierali mieszkańcy, a zdjęcia nikogo nie interesowały. Zdjęcia, stare listy, dokumenty. Jest też historia związana z książkami zgromadzonymi w synagodze. To jest taka sprawa, która tam Ewa Wroczyńska, historyczka tykocińska, o tym mówiła jakiś czas temu. To było gdzieś w internecie nawet. Mianowicie chodzi o to, że w synagodze, jak w każdej synagodze, w synagodze tykocińskiej była geniza, czyli takie miejsce na strychu, gdzie przechowywano święte księgi, które już zostały jakoś trochę zniszczone, nie nadawały się do użytku, były niekoszerne. I tam tych ksiąg było bardzo, bardzo dużo ponoć na strychu. I kiedy, to znaczy synagoga była po wojnie strasznie zdewastowana. Całe wnętrze zostało przekształcone na magazyn nawozów sztucznych Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. No, wnętrze było kompletnie zniszczone, pozbawione wyposażenia, ławek, no, czegokolwiek. Natomiast te księgi tam na strychu się uchowały, dlatego że ludność tykocińska, która nawet ludzie wyrwali nawet takie stare kwadratowe cegły z podłogi. Po prostu ludzie rozmontowali nawet schody na strych i nie mogli tam się dostać. Natomiast opowiadali mi mieszkańcy Tykocina, którzy byli wówczas dziećmi, właśnie chłopcami, że oni tam dostawali się na ten strych. Dostawali się na ten strych bez schodów nawet, no jak to chłopcy. I że bawili się tymi księgami, że to były jakieś takie dziwne, ze skóry zrobione, rzucali się w siebie tymi księgami. Ale nikt się tym nie interesował. I w 965 roku wybuchł na Kaczorowie ogromny pożar. I ten pożar zaczął zbliżać się do synagogi. No, ludzie robili tam co mogli, polewali dachy słomiane wodą,
Wiatr roznosił po prostu takie całe wiechcie takiej płonącej słomy, no bo dachy były wówczas przeważnie kryte słomą i to się zajmowało bardzo szybko. I nagle ktoś sobie przypomniał, że w synagodze na strychu są jakieś książki, jakieś papiery, że to może się zapalić. I wtedy ktoś tam, ludzie weszli, te książki zwalili na dół, załadowali na wóz i wrzucili do Narwi. I tak dziedzictwo pożydowskie właśnie zostało utracone na zawsze. To jest przedziwne, że naprawdę w 1965 rok to już działała szkoła, no synagoga jeszcze była w ruinie, ale przecież byli ludzie, no była władza lokalna, nikt tymi książkami się nie zainteresował. No ja chciałem zapytać o te domy drewniane Tykocina, którymi się zajmujesz. No i właśnie w kontekście właśnie tej historii żydowskiej tego miasta, jakie one mają znaczenie i status i co to są za domy w ogóle. Te, które filmowaliśmy właśnie na Zatylnej, czy na Złotej, czy jakbyś mogła powiedzieć? No, mówiłam o tym, że te domy od dzieciństwa mnie jakoś intrygowały przez taką swoją tajemniczość i przeszłość niewiadomą, że zdawałam sobie sprawę, że czegoś nie wiem o nich, że nie wiem o nich. I to mnie fascynowało i właściwie to zainteresowanie domami drewnianymi no tak się rozwijało z czasem coraz bardziej, tym bardziej, że sama urodziłam się w drewnianym domu, więc czuję tego ducha. Czuję właściwie każde miejsce jest dla mnie ważne w takim domu. Każde miejsce, gdzie stoi jakiś mebel, każde miejsce służy do czegoś innego. Wszystko do czegoś służy. Komuś służy ludziom. Wszędzie są ślady ludzkie. Klamki są powycierane, podłogi schodzone, tak samo progi. I to, że to jest ludzkie właśnie, to na mnie robiło takie niesamowite wrażenie w miejscach, gdzie te ślady były, a nie było ludzi. No bo ja urodziłam się w domu, w którym wszyscy byli, cała rodzina, wszyscy mieszkali. Natomiast nagle skonfrontowałam się z czymś, gdzie te ślady były, a nie było jakby, albo to były inne jakieś, one niosły inne przekazy, tu coś się nie zgadzało. Tu mieszka ktoś, kto wcale dorabia sobie na przykład szyciem na maszynie, zarabia szyciem na maszynie albo uprawianiem pola, natomiast ma jakiś niesamowity mebel, zupełnie jakiś odlecony i tego nie rozumiałam. I z czasem to się zaczęło no, przeradzać w jakąś taką niesłychaną chęć poznawania, odkrywania, nadawania tym przedmiotom takiego wymiaru ludzkiego. Dlatego robiłam też wywiady z ludźmi. No i wiem, że zdaję sobie sprawę, jak to funkcjonowało w moim domu, jak takie przedmioty, czym były w takim żywym domu. A tutaj są przedmioty, nie ma domu na przykład, nie ma ludzi. Po prostu mam taką niesamowitą potrzebę złączenia tego jakoś w jakąś całość, żeby dodać to, czego brakuje. Dlatego te domy drewniane, domy żydowskie, no domy nie tylko żydowskie, ale żydowskie szczególnie są dla mnie czymś, czego nigdy nie poznam do końca, zdaję sobie sprawę i zdaję sobie sprawę z braku. Mam takie poczucie
poczucie braku. Czasami nie znam nazwisk. W Tykocinie nie wiadomo, kto był właścicielem tych domów drewnianych. Bardzo trudno jest dowiedzieć się, bo po prostu dokumenty, które powinny zawierać na przykład jakieś wykazy zrobione zaraz po wojnie mienia pożydowskiego, nie zawierają w ogóle nazwisk właścicieli. Jest wymieniony tylko dom, czy to jest informacja, że jest drewniany, czy murowany, jaką ma wartość, natomiast adnotacje tam są wszędzie: Żyd nie żyje albo Żyd wyjechał. I brakuje tych nazwisk po prostu. No sporadycznie udaje się komuś coś przypomnieć. Natomiast to jest po prostu dla mnie takie bardzo porażające, że o tych domach nic nie wiemy. Dużo informacji dało mi takich konkretnych dokumenty sądowe związane z przywracaniem mienia pożydowskiego po wojnie, kiedy byli właściciele, jeśli przeżyli, albo ich spadkobiercy, mogli się ubiegać o swoje domy. I przeprowadzano takie sprawy sądowe, na podstawie których no, na przykład Olsztajnowie czy inni Żydzi po prostu wracali w posiadanie swoich domów. To znalazłam te dokumenty w Archiwum Państwowym w Białymstoku. No i tam się, co jest takie niesłychanie wzruszające w tym, tam jest wszędzie na przykład szczegółowo opisane położenie danego domu. Więc na przykład tak, dom przy ulicy przed wojną Piłsudskiego, sięgający podwórkiem do ulicy Browarnej, po lewej stronie sąsiadujący, od zachodu sąsiadujący na przykład z posesją Piekarewiczów, a od wschodu Lejzora Olsztajna. I po prostu taka mapa Tykocina nagle się zaczyna pojawiać przede mną i ja sobie idę tą ulicą Browarną i widzę tak, tutaj posesja Piekarewiczów, tutaj Ginsburgów, tam znowu jakiegoś Turka i nagle się objawia zupełnie inny Tykocin. I to jest no i takie poczucie braku też, no jakiegoś takiego, że to jest nie tak, jak powinno być w zasadzie i gdzie ja jestem w tej chwili. Także dla mnie te wszystkie domy są ogromnie ważne. I nie jest to mienie pożydowskie, to jest mienie żydowskie, to jest mienie konkretnych ludzi. O niektórych wiem, o niektórych nie wiem. Jeśli nie wiem, no to jest mi bardzo przykro, to czuję się niekomfortowo. Natomiast cały czas staram się w miarę możliwości, o ile jeszcze ktoś żyje, żeby z nim móc porozmawiać, jak najwięcej o tym dowiadywać się. No i ci świadkowie, którzy należeli te przedmioty, tak jak ten mlecznik, którzy nosiły odciski, ślady żydowskich dłoni, były dla kogoś ważne, no są dla mnie tak samo ważne. Są dla mnie bardzo cenne, tak samo jak i moje domowe pamiątki, jak i moje jakieś serwisy przedwojenne mojej babci, czy jakieś meble, czy jakieś krzesło. No one są dla mnie takie bliskie jakieś. Bo ja jeszcze chciałem zapytać w takim razie też, co zmieniło w Twoim postrzeganiu tej historii, czy tej rzeczywistości, no to, że poznałaś potomków Żydów tykocińskich, no i tu Alana oczywiście, którzy inaczej też
Co, No co tak, zmieniło? to zmieniło, bo po prostu, tak jak mówiłam, miałam poczucie takiej, jakiegoś dyskomfortu, takiej pustki, że nie ma ludzi, do których te przedmioty należały, do których te domy należały, że się coś po prostu zapadło, także w świadomości społecznej, że ludzie nie mówią o swoich sąsiadach. To znaczy ludzie w Tykocinie bardzo dużo lubią mówić o dawnych czasach. A to tam jakieś genealogie całe wyciągają, wszystko wiedzą, kto tam z kim jest spokrewniony, gdzie kto mieszkał i tak dalej. Natomiast o Żydach w ogóle nie mówią. I to jest takie jakieś, nagle jakaś taka zapaść nastąpiła. I w momencie, kiedy pojawił się Alan, najpierw, bo go pierwszego poznałam, nagle takie miałam wrażenie, że coś ożyło. To tak jakby taka roślina czy drzewo, które już obumarło, nagle wypuściło taki zielony jakiś konar, jakąś zieloną gałąź, że przecież to nie jest tak, że to już wszystko jest, ma być zapomniane. No, że nagle jest jakaś szansa, żeby powrócić do tego, żeby ta ciągłość była nadal, została nawiązana. Że nie ma takiej przepaści pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, jakby to się wydawało. No, żyję sporo już lat w Tykocinie i wiem, jak to wygląda. I tu jest jakieś takie światełko nadziei. No potem poznałam inne osoby z Izraela, no z Australii. Potem jakieś listy zaczęły przychodzić, jakieś maile. No i to, że ci ludzie istnieją i że mają też taki jakiś żywy stosunek do Tykocina, no to jest bardzo, bardzo cenne i takie bardzo ożywcze.